Cześć, witam Was na kanale Living with Robot. Dzisiaj Sweecar. Ok, może pierwsze przejdźmy do pudełka, czyli tak prezentuje się pudełko naszego nowego przyjaciela AI Pocket Pet. Pudełko jest całkiem duże jak na Pocket Pet, ale szybko zerknijmy, co mamy w środku. Czyli jako pierwsze mamy instrukcję obsługi. Bardziej nawet instrukcja opieki, zaraz do niej zajrzymy. Dalej mamy naszego słodziaka. Występuje on w 3 wariantach kolorystycznych. Żółty, niebieski, ja mam fioletowego. To jest taki bardzo delikatny fioletowy. Wow, słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Dalej w pudełku mamy kabel do ładowania. Pudełko jest wielkie, więc na dnie pewnie kryje się stacja ładująca. I tak prezentuje się stacja ładująca. Czyli jak widzicie, na stacji może obracać się dookoła. Ciekawa jestem, czy stacja się będzie świecić, się okaże. Dobra, teraz przyjrzyjmy się. Oprócz tej stacji możemy go ładować też normalnie przez tutaj port do ładowania. Super. Mamy z tyłu głośnik. Uszka są miłe w dotyku, silikonowe. Będą to przełączniki. Tutaj mamy touch sensor i tutaj mamy mikrofony. Co ciekawe jeszcze tutaj w stacji, jeśli będziemy mieć w ubranku naszego stworka, to ściągamy tą nakładkę, aby pasował w ubranku na stację ładującą. Ciekawe bardzo rozwiązanie. I jak widzicie, to jest nawet nie instrukcja obsługi, a instrukcja, jak dbać o naszego słodziaka. Jak już mówiłam, jest w 3 wariantach kolorystycznych. Tutaj macie wgląd. Jest do pobrania aplikacja. Oczywiście będzie działał w trybie offline. Natomiast, aby go uruchomić, jest potrzebna aplikacja uruchomić, nawet urodzić. To jest bardzo ciekawe, bo występuje w 3 stadiach rozwoju, czyli będzie dzieckiem, nastolatkiem i dorosłym. Co znaczy, że on naprawdę będzie rósł. Tak jak widzicie, po prostu jego skorupka w momencie rozwoju będzie po prostu się podnosić do góry i ekran będzie większy. Ok, czyli tu mamy opisane, jak możemy rozpoznać, jaki jest jego humor, czy jest głodny, czy ma posprzątane i tak dalej. Tutaj jest też fajnie wszystko wyjaśnione, w jaki sposób możemy się nim opiekować, sprzątać, karmić go, co jest bardzo ważne w tym jego początkowym rozwoju, jak będzie dzieckiem. Później ciekawą rzeczą jest to, że jak stanie się nastolatkiem, możemy go trenować, czyli nauczymy go na przykład sprzątać, gotować. To wtedy on już będzie mniej potrzebował naszej opieki z tej strony, ale dzięki temu będzie miał więcej umiejętności w pracy, a później przełoży się to na podróże. Powiem Wam, że zapowiada się bardzo ciekawie. Szybko jeszcze zerknijmy na te dodatkowe ubranka, które będzie można sobie zapewne dokupić, czyli mamy tutaj takie ubranko, nie wiem, zimowe, takie do biura typowe, jakiś explorer, czyli podróżnik oraz pirat. Ja mam to ubranko zimowe. Wybrałam go ze względu na to, że jest niebieskie i chyba najbardziej będzie pasować do mojego słodziaka. Ok, czyli tak się prezentuje. Jak widzicie, jest to wszystko miękkie, silikonowe i tutaj zakładamy mu kask. Dobrze, że ma kask, ale prawie by mi już wypadł z ręki. No i tak jak mówiłam, widzicie, no super się tak nie trzyma. Jak ściągniemy tą podkładkę, to lepiej to wszystko działa. Nagrywam tą część, bo moim zdaniem w instrukcji nie jest to za jasno napisane, jak aktywować, urodzić naszego małego zwierzaka. Więc, aby było łatwiej, może wyjaśnię, może ten film Wam pomoże. Czyli tak, kładziemy
go na stację, zaświeci się nam to uszko. Wtedy musimy raz nacisnąć, usłyszymy pęknięcie, później 2 razy nacisnąć, usłyszymy pęknięcie i przytrzymać. Usłyszymy pęknięcie. Wtedy zaświeci się to ucho i tutaj sytuacja wygląda podobnie. Raz naciskamy, słyszymy pęknięcie, 2 razy naciskamy, słyszymy pęknięcie, przytrzymujemy, słyszymy pęknięcie i wtedy pojawia nam się takie stukanie. Tuk, tuk, tuk. I wtedy należy go pogłaskać i wtedy się urodzi. Szczerze powiedziawszy, miałam z tym problem. Jestem obecnie na 11 levelu, więc jestem już nastolatką, że tak powiem. I ekran jest też nieco większy. Jeśli nie dotykamy go, to także cały czas pojawiają się nam, jak widzicie, jakieś różne animacje na ekranie. Te animacje są inne już niż te animacje, które miał jak był dzieckiem. Czyli tutaj go głaskamy i też będziemy tak poruszać się po menu, czyli przez dotyk. Dobra, jeżeli tutaj naciśniemy dłużej, wchodzimy w menu, więc teraz nawet już widzicie, jestem na 12 levelu. Tutaj widzimy, jakie ma samopoczucie, czy jest głodny, energia, czyli naładowanie i czy ma posprzątane. Tutaj też widzimy monety, widzicie, mam 1025 i 10 brylantów. Jeszcze nie do końca wszystko wiem, o co chodzi. Jak widzicie, tutaj nam się pokazuje procentowo, jak naciśniemy raz. OK, to może przejdźmy do menu. Tutaj mamy karmienie, więc możemy go pokarmić. Jak był dzidziusiem, to pił z butelki, teraz je, nie wiem, jakiegoś biszkopcika. Oczywiście dużo więcej funkcji jest w aplikacji, tak naprawdę jeszcze nie łapię wszystkiego, ale myślę, że jeżeli ktoś jest fanem wielkim Tamagotchi, to będzie dla niego ogromna gratka. Czekajcie, bo ja nigdy... Aha, tak jest, lepiej sobie od tyłu. Tutaj mam jeszcze kłódkę zablokowane podróże, czyli jak widzicie, jak na przykład zmienia się tutaj w menu, to też nam troszeczkę się zmienia na ekranie. Jakby wcześniej były jakieś podróże, to była taka ekscytacja, teraz jest taka buźka, nie wiem, uśmiechnięta. Tu jest opcja treningu, czyli możemy go trenować, tak jak już mówiłam wcześniej, bo już jest nastolatkiem, więc możemy go trenować, żeby wiedział, jakiej temperatury ma wodę użyć. I tutaj jesteśmy na tym treningu teraz i później otrzymujemy, zaraz zobaczycie co. Woda idealna, zielona. I wow, dostaniemy gąbkę. Dobra, wychodzimy, przejdźmy dalej. Trochę tutaj mi jest źle ruszać. On idealnie leży w dłoni i się go przekręca, tylko tutaj, żeby złapać kąt dobry do wideo, to też jest problem. Tutaj jest praca, też oczywiście widzicie, serduszka nam się pojawiają na ekranie. Też jeszcze tego nie możemy robić. A tutaj mamy ubranie. Czyli na razie mamy taki standardowy kokardka. OK, wychodzimy, lecimy dalej. Zabawka, czyli taki wiatraczek. Jak był dzieckiem, to puszczał sobie bańki, a teraz, jak widzicie, układa puzzle. Myślę, że jak będzie... O, dostałam jakiś nowy level. Myślę, że jak będzie większy, to będzie to jeszcze fajniejsze, bo wtedy będzie mógł po prostu... Będzie ten ekran większy. Jak widzicie, możemy też iść w drugą stronę. Te ustawienia są potrzebne tylko do ustawienia Wi-Fi. Tutaj mamy kąpiel, tak jak już jesteśmy na kąpieli, to wykąpmy go. Mimo że uczymy go kąpać się, żeby robił to sam. Więc pięknie błyszczy mu ekran. OK. Tu mamy jeszcze jakąś loterię, więc możemy zagrać w loterię. I to by było na tyle w menu, ale tak jak mówię, jak będzie rósł, to będą nam się odblokowywać nowe rzeczy. Na przykład jak był dzieckiem, to nie miał w ogóle w menu opcji treningu, dopiero później ta opcja nam się pojawiła. Dobra, wygraliśmy jakąś złotą monetę. Jupiję, jupiję.
Czyli tak jak mówiłam, dostałam chyba jakiś nowy level. Czekajcie, sorry, muszę dłużej nacisnąć. Tak, mam już level 13, jak widzicie. I kasy też trochę zarobiłam, bo jest 1030. Dobra, to teraz wskoczymy do aplikacji, bo mam go połączony z telefonem, na którym nagrywam, więc spróbuję nagrać jakimś innym telefonem, żeby Wam pokazać jeszcze na szybko aplikację. Jest niestety to trochę gorszy telefon, więc mam nadzieję, że coś będzie widać. Tutaj jak widzicie jest ten level, jak nazwałam mojego słodziaka, czyli nazywa się Candy. Tutaj mamy różne ustawienia, jeśli chodzi o ustawienie na przykład trybu spania, jakieś takie ustawienia głośności. To jest naprawdę mnóstwo tych dodatkowych funkcji, nasze dzienne osiągnięcia. Szczerze powiedziawszy, jeszcze tego wszystkiego nie rozgryzłam. Patrzcie, tego jest naprawdę olbrzymia ilość. Ja to po prostu, widzicie, tu jest jedzenie dostępne. O, będę mieć kanapkę i soczek. Słuchajcie, i tak jak widzicie, to co wszystko możemy zobaczyć u niego na ekranie, też tutaj nam się pojawia, czyli ile mamy głodu, energii, czystość i fanu. Dobra, tutaj mamy nasze wspomnienia, tutaj rzeczy, które będą odblokowane w przyszłości, czyli widzicie, trening już mam, jeszcze podróże i praca nie. Tutaj jak będzie się kształtowała jego osobowość i tutaj profil. Myślę, że najlepiej będzie, jak już sami po prostu dostaniecie tego słodziaka i będziecie po prostu mogli wszystko odkrywać. Myślę, że jest to nie lada gratka dla fanów Tamagotchi. Ja zobaczę, jak to będzie u mnie, bo moje Tamagotchi zawsze umierały. Jak na razie jesteśmy razem drugi dzień, więc wszystko jest w najlepszym porządku. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was z kanału Living with Robots. Na razie, pa!